Katowice Airport, godzina 6 rano. Właśnie powinna startować poranna fala odlotów w ruchu regularnym. Nic takiego jednak się nie dzieje, ponieważ na świecie mamy pandemię koronawirusa i ruch rozkładowy oraz czarterowy jest wstrzymany. Nazywam się Piotr Adamczyk, jestem PR menadżerem pyrzowickiego lotniska, a to jest kolejny odcinek naszego vloga, w którym opowiem Wam o funkcjonowaniu Katowice Airport w czasach pandemii. Pandemia koronawirusa to jest wydarzenie bez precedensu w historii światowej branży lotniczej. Tym bardziej w historii polskiego lotnictwa komunikacyjnego, które przypominam, że swój dynamiczny rozwój przeżywa zaledwie od 2004 roku, czyli od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z perspektywy naszego lotniska w ciągu tych 16 lat miały miejsce dwa wydarzenia, które w wyraźny sposób wpłynęły na ruch pasażerski. Oczywiście nie można ich porównywać z obecną sytuacją, ale myślę, że warto je przypomnieć. Po pierwsze był to kryzys finansowy w latach 2008-2009. W Pyrzowicach zanotowaliśmy wtedy stabilizację ruchu po dużych wzrostach w latach przed kryzysem. Drugim wydarzeniem, które spowodowało, że ruch w Pyrzowicach zamarł, był wybuch islandzkiego wulkanu o trudnej do wymówienia nazwie. Miało to miejsce w kwietniu 2010 roku, wtedy to w dużej części Europy ze względu na unoszące się w atmosferze ogromne ilości wyplutego przez wulkan pyłu, ruch lotniczy został wstrzymany. Stan ten nie trwał długo, zaledwie kilka dni, a gdy tylko pył rozwiał się w powietrzu, praktycznie od razu sytuacja wróciła do normy. Obecny, bardzo trudny stan rzeczy jest zgoła inny. Towarzyszy mu ogromna niepewność. Oczywistym priorytetem w trakcie pandemii jest ludzkie zdrowie i życie, a jednym z działań, które zapobiega rozprzestrzenianiu się koronawirusa, jest radykalne powstrzymanie ludzi od przemieszczania się, w tym drogą lotniczą. Stąd decyzja o czasowym zakazie lotów pasażerskich w ruchu regularnym i na zlecenie biur podróży. Zakaz lotów z pewnością będzie utrzymany do momentu, w którym epidemia zacznie przygasać. Trudno jednak określić, kiedy się to stanie, dlatego nie wiadomo, jak długo potrwa wstrzymanie lotów. Lotniska aktualnie zostały odcięte od większości źródeł przychodów. No właśnie, skąd właściwie zarządzający portami czerpią przychody? Można wyróżnić dwa podstawowe źródła. Po pierwsze opłaty lotniskowe, które bezpośrednio zarządzającemu płacą linie lotnicze. Są one ściśle określone przez taryfę opłat lotniskowych, którą zresztą możecie sobie pobrać z naszej strony internetowej. W przypadku Pyrzowic przewoźnicy zarówno pasażerscy, jak i cargo płacą za lądowanie, a konkretnie za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego. Jeśli linia lotnicza nie ma z nami podpisanej umowy bazowej, to dodatkowo wnosi także opłatę za postój statku powietrznego na stanowisku postojowym. Oczywiście przewoźnicy z największym udziałem w ruchu w Katowice Airport umowy bazowe mają z nami podpisane. Ponadto jeśli linia zajmuje się transportem pasażerów, płaci także za każdego podróżnego odlatującego. Drugim źródłem przychodów zarządzających lotniskami są wpływy z aktywności pozalotniczej. To głównie czynsze z tytułu działalności duty free i duty paid, czy też za najem powierzchni w wybudowanych przez nas obiektach, takich jak hangary czy terminal cargo. Ważne są także opłaty za korzystanie z infrastruktury parkingowej należącej do lotniska. W czasie pandemii Pyrzowice funkcjonują w mocno ograniczonym zakresie, ale ruch lotniczy całkowicie nie wygasł. Według danych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej po 2 tygodniach obowiązywania zakazu lotów liczba operacji w Katowice Airport, czyli startów i lądowań, spadła o 76%.
Rada Ministrów, wprowadzając zakaz lotów w ruchu pasażerskim, jednocześnie dopuściła możliwość wykonywania m.in. lotów cargo i tych, które związane są z przebazowaniami samolotów, np. na przeglądy techniczne. Jest to istotne z naszej perspektywy. W ramach prowadzonego od ponad dekady procesu inwestycyjnego konsekwentnie stawialiśmy na dywersyfikację. Oznacza to, że rozwijaliśmy infrastrukturę nie tylko dedykowaną obsłudze ruchu pasażerskiego, ale także cargo oraz dla organizacji świadczących usługi przeglądów technicznych samolotów, tzw. MRO. Dzięki temu Pyrzowice to największe regionalne lotnisko cargo w kraju. Dysponujemy także sporą bazą do obsługi technicznej samolotów. W tych dwóch obszarach, pomimo pandemii koronawirusa, port funkcjonuje. W związku z tymczasowym zawieszeniem ruchu pasażerskiego z użytkowania wyłączyliśmy terminal pasażerski B. Jeśli śledzicie to, co się dzieje w Katowice Airport, to doskonale wiecie, że od września 2019 roku trwa rozbudowa tego obiektu. To duży i ważny projekt. Zainteresowanym tematem polecam comiesięczny vlogowy raport z postępów rozbudowy. Link do najnowszego wyświetli się właśnie u góry. Dzięki temu, że zamknęliśmy terminal pasażerski B, wykonawca sprawniej będzie mógł zrealizować niektóre prace. Jeśli chodzi o pozostałe terminale, czyli o terminal A i C, to zachowujemy ich podstawowe funkcjonalności na wypadek konieczności obsługi specjalnych rejsów czarterowych. Osoby, które mocniej interesują się branżą lotniczą, mogą zapytać, jak tam prognozy na ten rok. No cóż, zanim rozpoczęła się pandemia koronawirusa na 2020 rok, jak większość dużych lotnisk w Polsce, planowaliśmy wzrost ruchu pasażerskiego. Oferowanie wskazywało na to, że rok będzie rekordowy i linie lotnicze przewiozą z i do Pyrzowic około 5,5 miliona podróżnych. Oczywiście w związku z bezprecedensową sytuacją spowodowaną koronawirusem będziemy weryfikować nasze prognozy ruchu pasażerskiego. Bez wątpienia nastąpi duży spadek. W naszych scenariuszach zakładamy, że ruch pasażerski może zostać przywrócony dopiero w czerwcu. Ponadto prognozujemy, że będzie odbudowywał się powoli, dlatego na dłuższy czas możemy zapomnieć o rekordowych wynikach. Pandemia koronawirusa, która spowodowała niespotykany w historii branży lotniczej spadek liczby pasażerów, a tym samym przychodów, wymusza aktualizację harmonogramu inwestycji zaplanowanych w Programie Rozwoju Infrastruktury Katowice Airport do 2025 roku. Nadal konsekwentnie będziemy go realizować, ale ze względu na obecną sytuację terminy rozpoczęcia części projektów przesuniemy w czasie. Priorytetem jest terminowe zakończenie rozbudowy terminalu B. Nadal trwać będzie realizacja projektu PPS Hangary, czyli budowy płyty postojowej samolotów, która połączy płytę numer 1, na której obsługujemy ruch pasażerski, z płytą numer 3, czyli zlokalizowaną przed terminalem towarowym. W najbliższym czasie do użytku oddamy centralną wartownię. Uruchomienie obiektu zdecydowanie poprawi przepustowość kontroli bezpieczeństwa osób, które pracują na strefie zastrzeżonej. Wstrzymanie lotów pasażerskich spowodowane pandemią koronawirusa to bardzo trudny czas dla całej lotniskowej społeczności. A w Katowice Airport działalność prowadzi ponad 50 różnych firm i instytucji państwowych,
które przed kryzysem zatrudniały w sumie około 4000 osób. Dziękujemy Wam za to, że jesteście i działacie w tych wymagających chwilach, żeby utrzymać zdolności operacyjne lotniska. Wierzymy, że niebawem wszystko zacznie wracać do normy. Terminale pasażerskie Katowice Airport wypełnią się gwarem pasażerów, a na płycie postojowej znowu będzie można poczuć zapach kerozyny i usłyszeć huk silników. Lotnisko ponownie zacznie żyć tym cudownym rytmem, za którym wszyscy już chyba tęsknimy. Do zobaczenia!